Zima w górach to piękne krajobrazy i niezapomniane przygody. Ale aby móc cieszyć się tym w pełni, potrzebujesz odpowiedniego ubrania. W tym filmie zdradzę Ci, jakie ubranie zabieram na zimowe wyprawy w góry. Przygotuj się zatem na niezapomnianą przygodę i razem ze mną odkryj, jak ubrać się zimą na górski szlak. Odzież zimowa do górskich wędrówek powinna składać się z kilku warstw. Pomogą one utrzymać ciepło i suchość ciała. Po pierwsze, zwracam uwagę na to, aby warstwy ubioru były możliwie jak najlżejsze i jak najbardziej funkcjonalne. Lekkość sprawia, że ubrania są łatwiejsze do przenoszenia i ułatwiają poruszanie się, co jest ważne podczas aktywności outdoorowych. Z kolei funkcjonalność ubrań zapewnia lepszą ochronę przed zimnem, deszczem czy wiatrem, a także odprowadzanie wilgoci i utrzymanie ciepłoty ciała. Zwracam też uwagę na to, aby warstwy były ze sobą kompatybilne, co oznacza, że wszystkie elementy garderoby powinny dobrze ze sobą współgrać, aby zapewnić maksymalną ochronę i komfort. Poza tym ważne jest, żeby warstwy były dopasowane do warunków pogodowych i poziomu trudności wędrówki, aby uniknąć przegrzania lub przemarznięcia. Zestaw, który pokażę, dotyczy wyjść na jeden dzień w góry zimą. Ubrany w ten sposób wędrowałem przy maksymalnie minus 15 stopniach i było mi ciepło. Oczywiście nie jest to żaden zestaw must have i każdy z Was ma swoje preferencje, więc traktujcie to jako pokaz możliwości, a nie radę eksperta, ponieważ nim nie jestem. Po prostu pokażę Wam, co u mnie zdaje egzamin. Przechodzimy do pierwszej warstwy. W moim zestawie jest to bielizna termiczna. Dobrej jakości bielizna termiczna powinna zarówno zatrzymywać ciepło, gdy jest go mało, jak i odprowadzać nadmiar, gdy jest go za dużo. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów. Dzięki temu skóra pozostaje sucha i ciepła, a ciało nie jest narażone na hipotermię. Bielizna termiczna jest pierwszą warstwą odzieży, która jest bezpośrednio przylegająca do skóry. Dlatego jej właściwości termiczne i odprowadzanie wilgoci jest tak ważne. Przechodzimy do drugiej warstwy. W moim przypadku jest to kamizelka biegowa. Kamizelka ta pozwala na swobodę ruchów, co jest ważne podczas wypraw. Dodatkowo zapewnia ochronę klatki piersiowej, która jest szczególnie ważna podczas działania w warunkach zimowych w górach. A to z tego względu, że wiatr może być silny i przenikliwy. Trzecia warstwa w moim przypadku to kurtka, koniecznie z wypełnieniem izolującym od zimna. Kurtka ta stanowi główną warstwę ochrony przed utratą ciepła, które jest wytwarzane przez organizm. Wypełnienie izolujące, takie jak puch czy watolina, pochodzące z naturalnych lub syntetycznych źródeł, skutecznie izoluje, efektywnie utrzymując ciepło ciała. Pamiętajcie, że kurtka utrzymuje ciepło, które wytwarza organizm, nie pozwalając powietrzu przy ciele ochłodzić się do temperatury panującej na zewnątrz. W zimowych warunkach jest to kluczowe, aby zapobiec hipotermii i utrzymać komfort termiczny. Najważniejsze dla mnie cechy kurtki zimowej to: po pierwsze, wypełnienie z puchu gęsiego i pierza gęsiego jako skuteczne w utrzymaniu ciepła, a jednocześnie lekkie. Niska waga kurtki również jest ważna, ponieważ pozwala na swobodę ruchów i mniejsze obciążenie. Kolejna cecha kurtki, na którą zwracam uwagę, to możliwość praktycznej kompresji do woreczka, z uwagi na to, że pozwala na łatwe przechowywanie jej i transport w góry. Z kolei ściągacze na biodrach i rękawach ułatwiają dopasowanie do ciała i zapobiegają przeciągom, co jest ważne w warunkach zimowych. Dodatkowo do plecaka na wszelki wypadek chowam polar. Wykonany jest z połączenia wełny i włókien poliestrowych, które pochodzą z recyklingu. Jest to dla mnie bardzo ważne. Jest przygotowany na niskie temperatury, dzięki czemu zapewnia ciepło i komfort termiczny. Ważnym jego atutem jest to, że dopasowuje się do ciała, przez co nie krępuje ruchów, a ja niezależnie od warunków pogodowych czuję się w nim komfortowo i swobodnie. Spodnie. Jest to kolejny bardzo ważny element garderoby podczas wypraw zimowych. Ja używam spodni softshell. Jak dla mnie to doskonały wybór. Tkaniny softshellowe są elastyczne, nie pochłaniają wiele wilgoci, często pokryte są warstwą DWR i oddychają, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zimowych warunków. Izolacja termiczna jest jedną z głównych zalet spodni softshell, ponieważ skutecznie chroni przed zimnem i wiatrem. Spodnie tego typu są też odporne na rozerwanie i rozdarcie, co jest ważne podczas aktywności outdoorowych. Jako drugą warstwę ochronną na nogi stosuję zwykle spodnie do biegania. Wiem, że wiele osób nosi kalesony, ale ja jakoś nie mogę się do nich przekonać. Buty to kolejny element, który jest bardzo istotny podczas wypraw górskich. A to z uwagi na to, że warunki bywają często trudne. Odpowiednie buty są zatem kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu. Buty zimowe do górskich wędrówek powinny mieć sztywną podeszwę, która zapewni odpowiednią przyczepność na różnych podłożach, a także ochroni stopy przed urazami. Raki lub raczki również zabieram ze sobą, ponieważ są przydatne podczas poruszania się po śniegu i lodzie, dlatego ważne jest, aby buty były przystosowane do zakładania raków. Powinny one też posiadać odpowiednią izolację, która zapewni ciepło i suchość nóg. Ważne jest dla mnie także, aby buty były odpowiednio dopasowane do stopy i przez to zapewniały komfort i dobre trzymanie. Jeśli planujecie wędrówki w trudnych warunkach,
warunkach warto zainwestować w buty zimowe, które spełnią wszystkie te wymagania. Kolejny bardzo istotny element to skarpetki. Ja zwracam uwagę na to, żeby skarpetki zimowe zapewniały dobrą izolację termiczną, ale jednocześnie umożliwiały odprowadzanie potu. Dzięki temu będą utrzymywać suchość skóry stopy, co jest ważne, jeśli chcemy uniknąć odmrożeń czy innych problemów zdrowotnych. Skarpetki zimowe mogą być wykonane z różnych materiałów, ja jednak używam tych z wełny meryny. Wełna ta jest bardzo delikatna i nie powoduje alergii. Dodatkowo jest antybakteryjna, co oznacza, że zapobiega rozwojowi bakterii i utrzymuje świeżość skarpet przez dłuższy czas. W konsekwencji buty nie wydzielają bardzo nieprzyjemnego zapachu. Warto też pamiętać, że wełna merino jest szybko schnąca. Dzięki temu buty pozostają suche i łatwiej je utrzymać w czystości. Dalsze elementy stroju górskiego w zimie mają chronić szyję, głowę i dłonie. Zawsze mam ze sobą chustę, jest dobrym rozwiązaniem jako warstwa ochronna szyi i twarzy. Nie posiada ona szwów, co zwiększa komfort oraz nie powoduje podrażnień skóry. Ja akurat nie mam żadnej fancy chusty, tylko te, które dostaję w pakietach podczas biegów górskich. Często są one wykonane z tkanin, które pochłaniają i skutecznie odprowadzają wilgoć, co jest ważne podczas aktywności w górach. Chusty te są z reguły bardzo wytrzymałe i odporne na rozdarcie. Czapka. Jest to kolejny ważny element zimowej garderoby. Zwracam uwagę na to, żeby była tak skonstruowana, aby mogła być noszona pod kapturem. Jest to ważne, ponieważ w górach często z niego korzystam, aby chronić się przed wiatrem, śniegiem i mrozem. Czapka powinna być ciepła. Musi ona skutecznie chronić głowę i uszy przed zimnem. Jednocześnie powinna być oddychająca, aby odprowadzać wilgoć i zapobiegać przegrzaniu. Ważne dla mnie jest także to, aby czapka była wygodna i ładnie wyglądała. Na koniec, wcale nie najmniej ważny element garderoby. Rękawiczki. Odpowiednie to absolutna konieczność podczas takich wypadów. Z racji tego, że podczas wypraw obsługuję aparat i kamery, wybrałem rękawiczki mitenki. Dla mnie bardzo ważne jest to, że mają również odkrywany kciuk. Rękawiczki te są wykonane z materiałów, które zapewniają ciepło i ochronę przed wiatrem. Jest to dla mnie szczególnie ważne podczas zimowych wycieczek. Mam nadzieję, że odcinek był pomocny. My widzimy się w kolejnym i pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry. Ciao!